Witam serdecznie na kanale poświęconym piłce nożnej, a w szczególności klubowi FC Barcelona. Jeśli jesteś kibicem Barcy lub po prostu interesujesz się piłką nożną, zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału. Stadion, na którym pisały się legendy futbolu. Miejsce, gdzie Leo Messi ustanawiał rekordy, a Barcelona świętowała swoje największe triumfy. Arena wielu spektakularnych piłkarskich pojedynków. Stadion Camp Nou to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na mapie światowego futbolu. Od momentu swojego otwarcia w 1957 roku stał się symbolem nie tylko FC Barcelony, ale także katalońskiej tożsamości i dumy. Teraz ten kultowy obiekt zmienia się nie do poznania. Obecnie przechodzi największą modernizację w swojej historii, która całkowicie odmieni jego oblicze i przystosuje go do wymagań XXI wieku. Stanie się największym i najnowocześniejszym stadionem Europy. Jak będzie wyglądał nowy Camp Nou? Jakie innowacje czekają kibiców? I kiedy FC Barcelona powróci na swoją świętą ziemię? Zostań z nami do końca i poznaj wszystkie szczegóły tej historycznej metamorfozy. Przed otwarciem Camp Nou FC Barcelona rozgrywała swoje mecze na stadionie Les Corts, który początkowo mógł pomieścić 25 000 widzów. Po pierwszej rozbudowie 30 000, a po ostatniej, a zarazem decydującej rozbudowie w roku 1955 60 000 kibiców. Jednak rosnąca popularność klubu, zwłaszcza po przybyciu Kubali, jednego z najlepszych piłkarzy tamtych czasów, sprawiła, że stadion stał się zbyt mały. Klub podjął decyzję o budowie nowego obiektu, który miał stać się jednym z największych i najbardziej imponujących stadionów w Europie. Prace rozpoczęły się 28 marca 1954 roku, a nowy stadion, początkowo planowany na 150 000 miejsc, został oficjalnie otwarty 24 września 1957 roku. Ostateczna pojemność wyniosła 99 354 miejsca, co stanowiło największy stadion w Europie, jeśli chodzi o liczbę miejsc dla widzów. Camp Nou szybko zyskał status nie tylko sportowej areny, ale i symbolu FC Barcelony oraz katalońskiej tożsamości. Motto klubu Més que un club, więcej niż klub, znajduje swoje odzwierciedlenie właśnie w historii stadionu, który stał się miejscem historycznych triumfów, niezapomnianych meczów i nieustannego wsparcia kibiców. To tutaj Barcelona zdobywała mistrzostwa Hiszpanii, triumfowała w Lidze Mistrzów i świętowała swoje największe sukcesy. Podczas reżimu generała Franco stadion był miejscem, gdzie Katalończycy mogli swobodnie manifestować swoją tożsamość. Mimo zakazów używania języka katalońskiego w przestrzeni publicznej, na Camp Nou kibice śpiewali pieśni i wywieszali flagi, pokazując swoją niezłomność. Każdy kibic FC Barcelony marzy o tym, by choć raz w życiu odwiedzić Camp Nou. To miejsce, gdzie tysiące fanów jednoczy się, śpiewając hymn klubu i dopingując swoją drużynę. Atmosfera na stadionie, zwłaszcza podczas meczów Ligi Mistrzów czy El Clasico, jest jedyna w swoim rodzaju. Od momentu otwarcia stadion był areną dla jednych z najważniejszych wydarzeń piłkarskich na świecie. Były to m.in. Mistrzostwa Świata w 1982 roku. Camp Nou gościło mecze otwarcia mundialu, w którym Argentyna mierzyła się z Belgią. Finał Ligi Mistrzów w 1999 roku. Legendarny mecz Manchester United z Bayernem Monachium, w którym Anglicy zdobyli 2 gole w doliczonym czasie gry, sięgając po tytuł. Setki spotkań El Clasico, pojedynków Barcelony z Realem Madryt, które elektryzowały kibiców na całym świecie. Pożegnanie legend. Stadion był miejscem, gdzie wielcy piłkarze Barcelony żegnali się z kibicami. Stadion gościł legendy futbolu takie jak Johan Cruyff, Ronaldinho, Xavi, Andrés Iniesta i Lionel Messi, który na tym obiekcie ustanawiał rekordy i prowadził drużynę do największych sukcesów. W pamięci kibiców zapisały się mecze takie jak remontada przeciwko PSG w 2017 roku, kiedy to Barcelona odrobiła straty z pierwszego meczu i wygrała 6-1, awansując do kolejnej rundy Ligi Mistrzów. Po bramce Sergiego Roberto w ostatnich sekundach tego pamiętnego meczu lokalne sejsmografy odnotowały niewielkie trzęsienie ziemi wywołane wybuchem euforii kibiców Barcelony. Projekt modernizacji Espai Barça. Dlaczego modernizacja była konieczna?
Pomimo historycznej wartości i ogromnej pojemności ponad 99 000 miejsc, Camp Nou przestał spełniać współczesne standardy pod względem komfortu, infrastruktury i technologii. W porównaniu do nowoczesnych stadionów takich jak nowy stadion Bernabeu czy Allianz Arena. Obiekt wymagał gruntownej przebudowy, aby zapewnić lepsze doświadczenie dla kibiców i wygenerować większe przychody dla klubu. Nowe Spotify Camp Nou. Jak będzie wyglądał stadion przyszłości? W 2023 roku FC Barcelona rozpoczęła największy projekt renowacji w historii klubu Espai Barça, którego centralnym punktem jest przebudowa Camp Nou. Na wizualizacjach udostępnionych przez klub widać, że nowy stadion wygląda bardzo nowocześnie. Widzimy duży herb klubu na jednej trybunie, motto klubu Més que un club po drugiej stronie oraz logo Spotify. Całość utrzymana jest w żywych barwach klubowych. Główne zmiany obejmują zwiększenie pojemności. Stadion pomieści 105 000 widzów, co uczyni go największym obiektem piłkarskim w Europie. Nowoczesny dach. Cały stadion zostanie zadaszony, a dach zostanie wyposażony w panele słoneczne, co uczyni obiekt bardziej ekologicznym. Ekrany 360 stopni i zaawansowane technologie. Na stadionie zostanie zamontowany pas ekranów LED wokół trybun, który dostarczy kibicom statystyki, powtórki i interaktywne treści. Ulepszone trybuny. Nowe miejsca VIP, poprawiona widoczność z każdego miejsca i nowoczesne loże biznesowe. Ekologiczne rozwiązania. Stadion będzie wyposażony w system recyklingu wody deszczowej i rozwiązania zmniejszające zużycie energii. Nowy stadion FC Barcelony ma być również jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie obiektów piłkarskich na świecie. Kluczowe udogodnienia to inteligentne systemy biletowe i elektroniczne wejścia, które skrócą czas oczekiwania przed wejściem na stadion. Bezpłatne Wi-Fi dla wszystkich kibiców oraz możliwość korzystania z rozszerzonej rzeczywistości podczas oglądania meczów. Nowe systemy nagłośnienia i oświetlenia zapewniające lepszą akustykę i wizualne efekty na stadionie. Projekt Espai Barça obejmuje nie tylko modernizację stadionu, ale także całkowitą transformację otoczenia Camp Nou. W ramach projektu powstaną nowoczesne boisko treningowe dla drużyny rezerw i akademii, nowa hala Palau Blaugrana dla drużyny koszykarskiej, centrum biznesowe i rozrywkowe, w tym nowe muzeum klubowe, zielone przestrzenie i strefy dla kibiców, które uczynią okolicę bardziej przyjazną dla mieszkańców Barcelony. Koszt i harmonogram budowy, budżet inwestycji. Modernizacja Camp Nou i realizacja projektu Espai Barça to ogromne przedsięwzięcie finansowe. Koszt całej inwestycji wynosi około 1,5 miliarda euro, co czyni ją jednym z najdroższych projektów infrastrukturalnych w historii piłki nożnej. Kiedy otworzy się nowy stadion? W czerwcu 2023 roku rozpoczęły się prace budowlane. Jeśli chodzi o częściowe otwarcie stadionu, pierwotnie FC Barcelona planowała powrót na Camp Nou w grudniu 2024 roku. Jednak ze względu na opóźnienia termin ten został przesunięty. Obecnie mówi się o maju 2025 roku. Częściowe otwarcie miało zakładać otwarcie 60 000 miejsc dla widzów. Jeśli chodzi o całkowite zakończenie projektu, prace wykończeniowe i pełne uruchomienie stadionu przewidziane są na koniec 2026 roku. Jeśli chodzi o źródła finansowania, to FC Barcelona sfinansuje projekt dzięki umowie sponsorskiej ze Spotify, który nabył prawa do nazwy stadionu, prywatnym inwestorom i kredytom oraz sprzedaży loży VIP i przestrzeni komercyjnych. Podczas modernizacji drużyna Barcelony rozgrywa swoje mecze na Estadi Olympique Luis Companys na wzgórzu Montjuïc w Barcelonie, który został dostosowany do wymagań La Liga i Ligi Mistrzów. Co nowy stadion znaczy dla FC Barcelony? Modernizacja stadionu to nie tylko inwestycja w infrastrukturę, ale przede wszystkim kluczowy element strategii finansowej klubu. Barcelona po latach kryzysu finansowego liczy, że dzięki nowoczesnemu stadionowi zwiększy swoje przychody o setki milionów euro rocznie. Większa liczba miejsc, lepsze strefy VIP oraz większa liczba wydarzeń pozasportowych, w tym koncerty i konferencje, mają pomóc w stabilizacji budżetu klubu. Dzięki większym przychodom FC Barcelona będzie mogła skuteczniej rywalizować z największymi klubami świata pod względem finansowym. Zmodernizowany Camp Nou to również sygnał dla piłkarzy i kibiców, że Barcelona wciąż aspiruje do bycia jednym z największych klubów na świecie.
Nowoczesna infrastruktura ma pomóc w przyciąganiu najlepszych zawodników oraz zapewnić drużynie optymalne warunki do treningu i rozwoju. Nowe technologie, nowoczesne trybuny i interaktywne rozwiązania sprawią, że wizyta na stadionie będzie niezapomnianym przeżyciem. Podsumowując, projekt Espai Barça i stworzenie nowego Spotify Camp Nou to jeden z najważniejszych projektów w historii FC Barcelony. To nie tylko inwestycja w stadion, ale również w przyszłość klubu, jego kibiców i miasto Barcelona. Nowy stadion łączy tradycję z nowoczesnością, zachowując legendarny klimat Camp Nou, ale dostosowując go również do wymagań XXI wieku. Przed nami nowa era dla FC Barcelony, a Spotify Camp Nou ma stać się jej symbolem. Dajcie znać w komentarzach, jak podoba Wam się ten projekt i modernizacja nowego Camp Nou. Jeśli podobał Wam się ten film, nie zapomnijcie o łapce w górę i o subskrypcji tego kanału, by być na bieżąco z informacjami związanymi z Barcą. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym materiale.